Serdecznie zapraszam do odcinka 24 playlisty Polska Bryza pod tytułem Potop, część druga. W poprzednim 23 odcinku opowiedziałem o ostatnim królu z dynastii Jagiellonów. W tym odcinku opowiem o kolejnych królach zasiadających na tronie polskim. Po bezpotomnej śmierci Zygmunta II Augusta, ostatniego króla z dynastii Jagiellonów, wydawało się, że powinien nadejść czas na króla Polaka, ale były to tylko płonne nadzieje. Zamiast Polaka na tronie Rzeczypospolitej zasiada Francuz, Henryk III Walezy z dynastii Walezjuszów. Henryk, a właściwie Edward Aleksander, urodził się 19 września 1551 roku w Fontainebleau i był pierwszym elekcyjnym królem Polski. Jako czwarty syn Henryka II Walezjusza i Katarzyny Medycejskiej miał niewielkie szanse na tron francuski i dlatego uznano go za dobrego kandydata na tron Rzeczypospolitej. Okazuje się, że na tron Polski było więcej kandydatów, między innymi syn cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Ernest Habsburg, car moskiewski Iwan IV Groźny i król szwedzki Jan III Wasa. Powstaje pytanie, dlaczego Rzeczypospolita szukała władców u obcych i wręcz wrogich państw czy mocarstw, czyli ludzi, którzy nie mogli i nie prowadzili polityki propolskiej, ale wyłącznie w interesach swoich krajów. Czy z powodu formalnego statusu państwa jako Rzeczypospolita Obojga Narodów mogliśmy nazywać się krajem niepodległym? W ówczesnej Polsce nie rządzili Polacy, ale potężni lobbyści z wrogich nam krajów, spośród których wybierano monarchę, zapewniającego najwięcej korzyści dla polskiej szlachty, ziemieństwa i kościoła. Rządy Henryka III w Polsce zmieniły nasze państwo w monarchię elekcyjną z królem wybieranym po śmierci poprzednika metodą wolnej elekcji. Monarchę wybierano już nie według zasad sukcesji dynastycznej, ale przez głosowanie szlachty w trybie pospolitego ruszenia, głosującej województwami w obecności posłów. Wyniki głosowania zanoszone były do Senatu i wybór króla ogłaszał marszałek, którego następnie mianował prymas Polski. Ostateczne wyniki wolnej elekcji zależały głównie od senatorów. Sejm elekcyjny, czyli zjazd szlachty, obradował w Woli pod Warszawą i mógł głosować każdy szlachcic. Szlachta popierała danego kandydata w zamian za coś lub z przekonania. Jednym słowem, korupcja wśród szlachty była powszechna i nie można nazwać tamtych wyborów demokratycznymi, gdyż kandydaci na króla byli z góry ustaleni. Problem w tym, że kandydatami na króla, począwszy już od wyboru Władysława II Jagieły, nie byli Polacy. Tymczasem we Francji panował już od 1560 roku Karol IX Walezjusz, który wcześniej był księciem Orleanu. Niestety w wieku 23 lat zmarł w maju 1574 roku i nie pozostawił legalnego następcy tronu Francji. Fakt ten wykorzystał Henryk III Wasa i zaledwie po roku rządów w Rzeczypospolitej uciekł potajemnie z Krakowa i udał się do Francji, gdzie został koronowany na jej króla w lutym 1575 roku. Ucieczka Henryka została uznana za abdykację i szlachta wybrała w 1575 roku na następcę tronu Annę Jagiellonkę, ostatnią z dynastii Jagiellonów. Już w rok po koronacji Anna wybrała za męża Stefana Batorego, który był synem wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi. Kariera polityczna Stefana była ściśle związana z rodem Habsburgów. Między innymi w
W imieniu Ferdynanda I Habsburga Batory wziął udział w Mantui w zaślubinach jego córki Katarzyny Habsburżanki z Franciszkiem III Gonzagą 22 października 1549 roku. Anna była bezdzietna i po śmierci swojego męża Stefana doprowadziła do koronacji na króla Polski swojego siostrzeńca Zygmunta III Wazę ze szwedzkiej dynastii Wazów. 30 czerwca 1587 roku zwołano wolną elekcję w Woli pod Warszawą i zgłoszonych było 2 kandydatów. 21-letni szwedzki królewicz Zygmunt, syn Katarzyny Jagiellonki, oraz austriacki arcyksiążę Maksymilian III Habsburg. Obaj kandydaci byli obcokrajowcami, czyli żaden z nich nie był Polakiem. Sytuacja trochę podobna do czasów współczesnych, kiedy kandydatami z ramienia partii u władzy na prezydenta RP są Raffaello i Radosławo. Jedyna różnica jest taka, że współcześni kandydaci twierdzą, że są Polakami. Za Szwedem Zygmuntem III Wazą lobbował wielki hetman Jan Zamojski. Natomiast Niemca Maksymiliana III Habsburga popierał ród Zborowskich. Tylko szlachta litewska wstrzymała się od głosowania, żądając oddania Litwie Inflant. 19 sierpnia 1587 roku większość szlachty, popierana przez prymasa Stanisława Karnkowskiego, wybrała 21-letniego szwedzkiego królewicza Zygmunta. Jednakże w 3 dni później, 22 sierpnia, opozycja pod wodzą Zborowskich obwołała królem Maksymiliana III Habsburga. Królem ogłosił Niemca biskup kijowski Jakub Woroniecki. Proszę zwrócić uwagę, że już w 1587 roku Kijów popierał Niemców. Posłowie litewscy złożyli protest i odmówili uznania obu elektów 25 sierpnia. Pod koniec września 1587 roku do Zatoki Gdańskiej wpłynęła szwedzka flotylla złożona z ponad 20 okrętów, przywożąc Zygmunta III Wazę. Zygmunt ze świtą pojawił się 7 października w Oliwie, gdzie podpisał Pacta Conventa, czyli zobowiązania Zygmunta na rzecz szlachty, skarbu i państwa polskiego, po czym podskarbi pruski Jan Dulski ogłosił go królem. Ciekawe, jakie Pacta Conventa dla swoich sponsorów podpisali współcześni kandydaci na urząd naczelnika naszego małego imperium. Król Zygmunt III Waza 20 października wyruszył z Gdańska do Krakowa, gdzie 27 grudnia 1587 roku w katedrze wawelskiej został koronowany na króla Polski przez arcybiskupa gnieźnieńskiego i prymasa Polski Stanisława Karnkowskiego. Jednakże wybór Szweda zakwestionowali jego przeciwnicy i hetman wielki koronny Jan Zamojski, stojący po stronie Zygmunta, musiał pokonać 8-tysięczne wojsko austriackie oblegające Kraków. Po przegranej bitwie pod Byczyną 24 stycznia 1588 roku Habsburg dostał się do niewoli i został uwięziony w Krasnym Stawie. Jednym słowem przelewano polską krew w imię interesów obcych mocarstw. Ostatecznie 9 marca 1589 roku cesarz Rudolf II Habsburg podpisał porozumienie, traktat bytomsko-będziński, zobowiązujące go do nieinterweniowania we wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej, po czym uwolniono Maksymiliana. Tak więc królem Polski został Szwed, Zygmunt III Waza, po zaciągłej walce o władzę Szwecji i Niemiec, której ofiarami tak naprawdę byli Polacy.
Na pytanie, jakie interesy mógł reprezentować Zygmunt III Waza, oprócz interesów polskiej szlachty, nie muszę chyba odpowiadać. Czy można zatem powiedzieć, że Rzeczypospolita była krajem niepodległym i suwerennym w tamtych czasach? Czy była to raczej kolonia dla obcych mocarstw, ograbiana z jej dóbr i wykorzystywana dla ich celów politycznych? Jeżeli kandydatami do polskiego tronu byli Litwini, Francuzi, Szwedzi czy Niemcy, to dlaczego na tronach tych państw obcych nigdy nie zasiadł Polak? Szwed Zygmunt III Waza był kolejnym kamieniem milowym po Francuzie Henryku III Walezym, prowadzącym nieubłaganie do czekającego na nas wkrótce potopu, ale po drodze doszło do innych istotnych wydarzeń historycznych. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 24, w którym opowiedziałem o walce o polski tron Szweda Zygmunta III Wazę i Niemca Maksymiliana III Habsburga. Serdecznie zapraszam do odcinka 25 zatytułowanego Potop, część 3.